petrol swój chłop, widzi jakąś fajną miejscówkę, zatrzymuje się i kręci teścik. No, ciekawie, ciekawie. Ażby człowiek się spodziewał, że za chwilę zza rogu wyskoczy jakieś szalone E46 z zespawanym dyfrem. Ale nie, dzisiaj SUV i to nie byle jaki. Wprawdzie ma już kilka lat na karku, ale za to aktualnie można sobie już go kupić w rozsądnej cenie. Jeździ się nim wciąż bardzo komfortowo, dobrze wygląda. Kawa, uwaga, prawie 2400 kg masy własnej, dieselek. Przed Wami Audi Q7 po lifcie, rocznik 2010. Egzemplarz ten pochodzi z oferty dealera samochodów używanych Auto Comfort spod Szczecina z Morzyczyna. 6 dyszek taka. Link do Auto Comfort, do ogłoszenia z tym samochodem znajdziecie w opisie filmu. I w dzisiejszym odcinku, przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy na próbę autostradową. Mam nadzieję, że jeszcze wykonam dla Was teścik wyciszenia. Ale jest to świnia. Ogólnie ten model Q7 jest pokrewny z Tuaregiem i Porsche Cayenne, ale od Tuarega i Cayenne'a jest większy, bodajże 5 metrów 9 centymetrów długości, no i jako jedyna z tej trójcy Q7 może występować jako 7-osobówka. Tutaj mamy akurat egzemplarz 5-osobowy, maszyna po liftingu. Jak widzicie, taka, można powiedzieć, dwukolorowa, jest to fabryczne, czarny lakier oraz tutaj takie elementy z dołu szare, polakierowane na szaro. Chociaż chwileczkę, jak tak przyjrzymy się tutaj z bliska, to na przykład te dokładki na drzwi to chyba szary plastik, nie lakierowany jednak. No, takie detale lekko offroadowe, ale czy ja wiem, czy ten samochód aż tak nadaje się super na offroad? Oczywiście, mamy tutaj napęd quattro na wszystkie koła i to stały, torsenik, ale auto jest tak duże, prześwit jest w miarę spoko, ale jest po prostu tak duże, że myślę, że w terenie mogłoby się gdzieś zawiesić. Oczywiście, jeśli chodzi o jazdę po bezdrożach, no to nam będzie tutaj zdecydowanie łatwiej, niż byśmy się mieli wybrać na przykład jakąś A6 w kombi. Proszę, jaki mamy tutaj grill. W Mercedesie bym od razu powiedział Pan Americana, bo to AMG. A to przecież nic wspólnego nie ma z AMG. Audi już wcześniej miało taką Panamericanę swoją. Polifcik, no to co? Mamy tutaj wszędzie pełno LEDów. Czy to tutaj w reflektorze, czy to tutaj na dole takie całe listwy. Na dole światła przeciwmgłowe, bodajże jest to ksenon lub biksenon. No akurat już tego nie będę sprawdzał, ale coś takiego. I tak, wszystkie wloty powietrza, jak tutaj widzicie, nawet te malutkie tutaj są prawdziwe. Nie ma tutaj żadnych fejków. Ale ten samochód to Landara. Mamy tutaj pod maską 3-litrowego turbodiesla, także mniejszego, bo jeszcze były też 8-cylindrowe 4,2 TDI. Kiedyś na kanale pojawiła się Q7 4,2 TDI. Byłem nią nawet na próbie autostradowej, ale jeszcze wtedy no tak trochę inaczej nagrywałem po prostu. Tutaj można powiedzieć taka wersja rozsądniejsza, masa własna 2370 kg. Mamy tutaj chromy, jeszcze w tych latach nie było pakietów czerni i tak dalej. Alufelgi 19-calowe, też tutaj po środku mamy taki chromowany akcent na nich. Felga oryginalna, 19-calowa, rozmiar opon, no kawał oponiska 265×50. Koła identyczne z przodu i z tyłu, lampy umieszczone w tylnej klapie, zaraz Wam pokażę jak specyficznie, też są zupełnie inne niż w przedlifcie, LEDówki. I co, jak Wam się w ogóle podoba Q7? Trzyma fason, jest elegancka w pewien sposób, na swój sposób po prostu. Wiecie, no widać po designie tego samochodu, że nie jest to nówka, no bo w końcu Q7 pierwszej generacji produkowana była od 2005 roku. Jezus Maria, to już za rok będzie 20 lat miała ta buda. Ale to auto pochodzi z lat, gdy WAG miał pełno kasy, gdy powstał Porsche Cayenne, Phaeton, Bugatti Veyron. Naprawdę Volkswagen tutaj leciał ostro. No, Passata B5 może bym tutaj pominął akurat, jeśli chodzi o wagę. Ale nie, no myślę, że takie Q7 może być wciąż obiektem nawet takich realnych marzeń wielu osób. Otwieramy klapę. Proszę, elektrycznie. Dwie prawdziwe końcówki wydechów. Zobaczcie, tak jak Wam mówiłem, umieszczenie reflektorów jest specyficzne. W Oplu Insignia bodajże też jest tak samo i w niektórych Audi w SUV-ach. W Q5 chyba też. I bagażnik, no co, jest tutaj olbrzymi, szczerze mówiąc, no nie patrzyłem tutaj ile on ma konkretnie litrów, że tam 500
8,75. Nie, jest duży. Wprawdzie na pierwszy rzut oka wydaje się on taki dość płytki, ale jest długi. Widać, że ten samochód jest przystosowany pod 7 osób, no bo proszę, nawet tutaj mamy z tyłu kratki nawiewów. Roletka oczywiście, tutaj proszę, oryginał Q7. Zajrzyjmy jeszcze pod spód. No i tutaj kolejna jakaś taka przestrzeń bagażowa. I tu jeszcze pod spód. Proszę, tutaj mamy subwoofer, bo jest tej audio Bose. I tutaj dalej, szczerze mówiąc, nie wiem, tu normalnie by były schowane jakieś fotele, ale nie wiem, czy to się wyciąga, czy nie. No nie wiem, jeśli ktoś z Was ma Q7 lub miał, może napisać w komentarzu. Już dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Ładnie, w ogóle tak delikatnie te drzwi, jak nie SUV. Znaczy wiecie, o to mi chodzi, że ten wóz jest po prostu taki duży, taki ham trochę, takie duże chłopy. I wydawałoby się, że tymi drzwiami wypadałoby tak z hukiem po prostu trzasnąć, ale nie. Idziemy, już widzę tutaj roletki. Tutaj miękko, tu jest taka w ogóle alkantarka. O, w tej kamerze to widać dokładnie. Tutaj jest miękko, ale to jest chyba plastik, ale bardzo miękki. Znaczy bardzo, tak bardziej miękki niż na przykład tutaj. Tutaj też jest miękko. Tutaj już jest ten element twardy. Proszę. Boże. I przestrzeń pasażerska z tyłu. Proszę, jakie kanapiska. Regulowane tutaj pochylenie. Chwileczkę. Co tutaj jest? Aha, to złożyłem. Czekajcie, jeszcze to. Pociągnę. No i tutaj wkładam rękę. Nie, chyba tam nic nie ma. Tam jest chyba kolejna jakaś przestrzeń bagażowa. Taki lekki fisting tutaj robię. Ale wydaje mi się, że ta kanapa nie jest regulowana do przodu i do tyłu. Miejsce z tyłu, czy to na głowę, czy to na nogi, raczej nie ma problemu. Maszyna wielka, pojemna. No i tak to tutaj wygląda z perspektywy pasażera z tyłu. Tutaj proszę bardzo, nawiewy. Po środku również. Klimatyzacja jest tutaj 4-strefowa, automatyczna. Wszystkiego tak wydaje się tutaj dużo w tym samochodzie. Naprawdę. Proszę, też tutaj takie miejsca nas szpargały. Jeszcze tutaj. O, podłokietniczek. Skórzany, średnio miękki, nie ma tutaj w nim żadnego schowka, tylko uchwyt na kubki. Ale chwileczkę, wydaje mi się, że tutaj pochylenie można sobie... O, nie, no teraz... To ja kończę już, nie chce mi się kręcić, idę spać. No teraz tutaj można podróżować jak król elegancko, ale przejdziemy do przodu. Tu już bardziej taki mechaniczny dźwięk troszeczkę, ale wciąż jest mega ok. Olbrzymie są tutaj lusterka, a małe lusterka nawet by tutaj chyba nie pasowały do takiego olbrzymiego SUV-a, jakby to wyglądało. I tutaj sytuacja jest identycznie tak jak z tyłu, czyli ta dolna część jest twarda, tutaj jest wszystko miękko, alkantarka. Kurczę, cholera wie, czy to jest może skóra, ale tak ciężko mi powiedzieć, no. Też możecie mnie uzupełnić w komentarzu. Fotele, takie dość normalne w miarę, ale są mega miękkie, one są tak wygodne, no w tym samochodzie to normalnie by się tak zapięło tempomat na 110-120 km na godzinę i leciało w trasę. Manualnie regulowane, no wiecie, zawsze lepsza to kontrola nad siedzeniem. Pozycja do znalezienia jest tutaj, czy ktoś będzie niższy, czy wyższy, bez problemu. Odpalamy, nie ma tutaj kilesa, kluczyk taki wagowski scyzoryk po prostu. O kurczę, ściszymy, ale ładnie tutaj gra radio. Jak tak sobie wyregulowałem, naprawdę ładnie. Deska rozdzielcza. Cała jest miękka. Tutaj akurat jest twardo. Tu miękko. I tutaj już twardo. Dekory, czuć tą fakturę całą, którą widzicie normalnie pod palcem. Panel przycisków fizycznych. Nawiewy z taką ramką. Ładnie. O. Takie cyknięcie tutaj jest przy wszystkich tych przyciskach. Kolejne przyciski fizyczne. Ekran nie jest dotykowy. Obsługuje się go tutaj, proszę bardzo, za pomocą tego całego pulpitu. Gdy wciśniemy Car, no to tutaj mamy masę ustawień, jeśli chodzi o personalizację tego samochodu, czy też na przykład, nie wiem, chcemy, proszę, wycieraczki na przykład wymienić, no żeby one były w pionie. Lecimy dalej. Setup. No to też tutaj różne takie pierdoły są. Kolejne menu, można powiedzieć, takie. Bluetooth, media, karty SD są, tutaj dwie. Klimatyzacja, tak jak mówiłem, 4-strefowa. Gałęcjusz, kawał gałęcjusza. Normalnie, analogowo. Nie ma tutaj żadnych trybów jazdy, ja nie zauważyłem. D, S i tutaj Tiptronic. Znaczy te manualna zmiana biegów. Jeszcze kieptacka. Podłokietnik skórzany. Troszeczkę
tak trzeszczy. To jest najbardziej trzeszczący element w tym samochodzie, mi się tak wydaje, ale może jest to do ogarnięcia jakoś. O, proszę, tutaj kolejny uchwyt ukryty. Tutaj. O kurczę, a tutaj nic nie ma? Nie. Aha, yeah! Patrzcie, tutaj jest w ogóle zmieniarka CD. Ale no łeb rozbebeszony. Jeszcze zajrzyjmy do schowka. Tutaj się schowek otwiera, proszę, z tego przycisku kulturka. O! Schowek jest całkiem spory. Tutaj jakieś książeczki, instrukcje, pierdoły. O. Pięknie wykonane. Fotochromy oczywiście, podsufitka jest jasna. Takie tutaj proszę panele. I co, jeszcze liczniki. No, takie A6, chyba nawet identyczne są jak w A6, C6, analogowe tarcze, tutaj kolorowy wyświetlacz LCD i tutaj możemy sobie tym wszystkim regulować. O, manetka, no to jest obsługa komputera pokładowego. Zużycie paliwa, jakie tutaj mamy, takie widziałem, długodystansowe 4400 km, średnia prędkość 43, także cykl mieszany, no to 9,7 litra. Tempomat mamy tutaj normalny, nawiewy też, chromy dookoła są. Dekor, quattro, duma i ok, gasimy. O, nie drogi, i pod maską. 3.0 TDI, 10 rok, Polift, także oznaczenie mamy tutaj silnika CJG, 240 koni mechanicznych i 550 Nm, wcześniej w przedlifcie chyba bodajże było 225. Skrzynia biegów ZF, 6 HP, normalny, hydrokinetyk, twardy. Ten egzemplarz ma normalne zawieszenie, nie ma pneumatyki, także w zasadzie, jeśli chodzi o nowe samochody, no to jak najbardziej zawieszenie pneumatyczne jest na plus, jak w aucie jest gwarancja i tak dalej, ale jeśli chodzi o używkę, no fakt, nie ma możliwości zmieniania prześwitu czy też sztywności, ale z drugiej strony eksploatacja powinna być po prostu tutaj tańsza. No ten 3.0 TDI CJG ma tutaj co robić, jeśli chodzi o przyspieszenie. To pierwszą setkę powinniśmy tutaj osiągać w 8,5 sekundy, przynajmniej taka jest deklaracja. A prędkość maksymalna 210 km na godzinę. Nie jest w sumie za wysoka, ale auto też nie jest RS6. Wiecie, zawsze sobie możecie kupić na przykład Q7 z silnikiem 6.0 V12, no to wtedy tam będą lepsze osiągi, ale nie wiem do końca, czy to jest dobry pomysł sobie kupić taki samochód i nim jeździć na co dzień. No i dobra, myślę, że to by było na tyle. Myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Deska rozdzielcza ogólnie wygląda tutaj trochę tak jak w A6, C6, ale po sterydach. Myślę, że możemy palić bestię i przy tym nie soundcheck, no bo to dieselek przecież 6-cylindrowy Kultura. Test wyciszenia. No, już cichutko. Patrzcie, Q7 w tej budzie pierwszej generacji powstało 19 lat temu. Wprawdzie jest to Polift, ale zobacz, do dzisiaj trzyma tutaj fason, jeśli chodzi o wyciszenie. Od razu też tutaj zrobiłem taki mały teścik zużycia paliwa. Przy 120 jakoś niecałe 8 litrów, a przy 96 i coś. No i tutaj sobie jeszcze przecież skasujemy zużycie paliwa. Spodziewałem się, że ten wóz będzie więcej palił. Z pewnością więcej będzie palił w mieście, no bo podejrzewam, że no poniżej 12 na 100 nie zejdziemy. Pamiętam jak Phaeton miał z tym problem, ale nieładne miejsce tutaj postojowe w ogóle. Jak miałem Phaeton, no tak 12 takie minimum było. No i właśnie, jeśli chodzi o to przyspieszenie do pierwszej setki, ten samochód ma programik. Coś jest za zdrowiutki. 8,5 jakoś wpisane. I 7,6 niecałe. Ale dobra, tutaj zwalniamy. Tutaj już trzeba patrzeć, pilnować, patrzeć na prędkościomierz, bo naprawdę wyciszenie auta bardzo fajne i łatwo tutaj przez to jakąś wyższą prędkością jechać. Nie, przyjemnie się jeździ tym wozem. To za chwilę ściągam kamerę, jeszcze rzut oka, jaki mamy dzisiaj
Wiatr troszeczkę, dosłownie troszeczkę w dupkę, ale tak to z boku. Jak obstawiacie? Będzie kontroliren? Nie będzie chyba kontroliren. Nie będzie. O, tutaj czeską Q7 zatrzymano z Porsche 911 rozbitą. Dobra, mam nadzieję, że perspektywa jest ok. 100-200 i 100-150. No, myślę, że będzie optymalnie. Co damy na razie tryb sport, ale ogólnie chyba w trybie D później będziemy jechać. Ciśniemy. Niemiecka strona. Odcinek bez ograniczeń prędkości. W trybie S, no tutaj było z góry, ale 8, 87, 100, 150. W trybie S to po prostu silnik tutaj jest utrzymywany na wyższych obrotach ciągle. I tyle. No patrzcie. 196 km na godzinę już było. 210 wpisane, tu jest na pewno programik przecież. No ludzie, no. Nie ze mną takie numery i takie żarty. No, a tutaj na luzaczku widzę, ta maszyna takie 200 robi. O, nawet nie cisnę do dechy, ale tutaj zwolnię, no bo przedzanko jakieś się szykuje. Nie no, 210 tutaj w ogóle z palcem w uchu będzie dzisiaj. Skrzynia nie jest taka krótka, muszę przyznać. Ten ZF 6-biegowy, no to tak 140 km na godzinę, no to 2602 obroty, 120, spalanko już do 14, znaczy więcej było, ale 14 teraz jest. 120 to będzie 2216 i 90. Ale szok, jak się przyjemnie tym autem, jak to jest cicho w środku, jak miękko, wygodnie te fotele. Dobra, 90 to jest 2000 gdzieś 94 było. Dobra, tak będziemy porządkowo tu się bujać, bez napinki. Dobrze mi się tą Q7 jedzie, no. Dziwne to jest. W ogóle nie czuć lat przede wszystkim po tym samochodzie, czy też przebiegu. Po prostu jakoś to wszystko jest takie naturalne, przyjemne. To jest tak, jakbyśmy trochę, nie wiem, tak wysoko się siedzi, te szyby, jakbyśmy siedli na kanapie i se Play włączyli. Po prostu siedzieli na kanapie i se Petrolheada oglądali, jak robi próbę autostradową. Takie kino. No. Dobra, coś się dzieje przy drodze, ja tutaj muszę odpuścić na wszelki wypadek. 203 było i w ogóle ja nawet gazu do dechy nie trzymałem, w ogóle kazik. Spróbujemy sobie tutaj pomiar 100-200 zrobić. Jestem też pod wrażeniem, jak ten wóz stabilnie w ogóle jedzie, mimo bocznego wiatru. Naprawdę tutaj bez kompleksów żadnych. Dobra. Teraz będzie pod górkę trochę, później będzie trochę z górki. No i co? 100, 150. Pod górę 1,2%. 9,89. No i ciśniemy tutaj. No jest. 32,43. Naprawdę obiektywnie jest to zarąbisty wynik, jak na taką kluskę. Ciekawe, ile tu jest koni mechanicznych. Ej, 2400 kg prawie. I czas. Myślę, że to już widać, że po prostu ten samochód no się nie męczy, jak takie 160, 180 jedzie, to już nie ma takiego puchnięcia. Jeśli chodzi o gamę silników, no to były tutaj różne w tej Q7, i FSI, i chyba TFSI nawet też już była nawet 3.6 benzyna,
wolnossąca z manualną skrzynią biegów. Wyobrażacie sobie, lecicie Q7 i jak zwierzak tutaj walczycie z gałęcjuszem. Ale co kto lubi, no to jest też większa kontrola, wiadomo, niż automat. No i dobra, panie. Beklasidełko. No tak bez kickdowna, diesel ciągnie od dołu i to jest tutaj fakt. Podobne jest tutaj przyspieszenie w ogóle przy niższych, jak i przy wyższych obrotach. O, tutaj będzie prędkość ładna raczej. Jak się tutaj tylko tam powyprzedzają. Dobra, to już decha niech będzie. No 210 to po prostu jest tutaj. Kurde, i wyprzedzanie. Dobra, ja tutaj wcześniej hamuję ciężki samochód, no niestety. W ogóle jak tam takie zużycie paliwa, jak tak jedziemy sobie dynamicznie takim bombowcem. Wiecie co, może tutaj jeszcze depniemy chwilkę. Po 15 ponad litrów. A w sumie może jeszcze tutaj jest jakaś nadzieja. Kurczę, bardziej się taką Q7 jedzie jak jakąś limuzyną z segmentu F. O, tutaj więcej niż 213 będzie. No, odpuszczam. 217. Kurczę, to jest... tak spokojnie tutaj w środku, że tak patrzeć, o 217 to... Soundcheck, panie. Każdy z nas przecież wie, jak chodzi 3-litrowa V6 wagowska. Od lat chyba tak samo mi się wydaje. Czekajcie. Strasznie tutaj wieje. No, boczny wiatr jest. Nie wiem szczerze mówiąc, czy coś będzie słychać, no ale dobra. Nie. Prowadzenie. Ok. Mamy do czynienia z wielką bulwą, która też potrafi się tak pobujać, ale powiedzmy, nie jest to jakieś takie strasznie niekontrolowane. Taka gumowatość. Te pochylenia to amplituda, nad którą jesteśmy w stanie zapanować, no ale Q7 na track day'e nie polecam. Podpisano Petrohead #1. No. O, już tak troszeczkę szybciej tutaj pojadę i już pisk opon słychać. Jest to ciężki samochód. No waży trochę, no co? Dobra, całe tutaj towarzystwo powyprzedzam. Ale nie wiem, czy tak na razie z pędzlowaniem. Widzę, trochę ruch jest, także nie, bez takiego pędzlowania już w ogóle na D sobie lecę. Tutaj wątpię, że już coś nam się zmierzy. Ja nawet nie będę się spinał, czy tam 100, 150, czy 100, 200, żeby się zmierzyło. Chciałbym się skupić na prędkości maksymalnej, tylko tutaj no bo trzeba cierpliwości. No jak będzie jakiś jeszcze moment, to wam tutaj puszczę. A few moments later. No niestety, dziś jest troszeczkę za duży ruch. Było 217 km na godzinę wcześniej, teraz już tutaj większych prędkości nie rozwijałem, bo po prostu nie było sensu, ciągle coś się na drodze dzieje. Już nawet nie mówię, żeby wiatr w tyłek był, ale chociaż żeby nie było bocznego wiatru, wtedy też by tutaj troszeczkę lepiej nam poszło. Mimo wszystko ja jestem zadowolony z próby. Wy, mam nadzieję, że też. Mam nadzieję, że ten samochód wam się niesamowicie podobał, jak i ten cały film. Ogólnie zauważyłem, że jak się pędzi taką Q7, ludzie widząc w lusterka ten wóz, ojejku, zjeżdżają szybciuteńko, częściej niż w innych samochodach, jak jestem na próbach. To widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.